Jechałem koło tej pani, patrzyłem na jej kolor skóry i na mój kolor skóry i stwierdziłem, że jeszcze miesiąc i już będę wyglądał podobnie jak oni w niektórych miejscach. Nowy dzień, zaczynamy nowy rozdział. Niecałe 4 minuty zajęło nam złapanie następnego stopa. Hello, how are you? I'm fine here. I'm in Botswana, in Africa. So I got my friend now from Poland. Yes, I'm traveling with them from Nata to Frankstown. Tak sobie jedziemy tym tirem i ja stwierdzam, że ciężarówki są bardzo fajne, bo bardzo wygodnie podróżujesz. Tam plecaczki se leżą, ja se tu mogę walnąć się na kanapie i spać, co wielokrotnie robiłem. Maciek może zaświadczyć. On se siedział, a ja spałem i się regenerowałem. Druga rzecz to taka, że oni jeżdżą na długie dystanse bardzo często, więc jak złapiesz dobrego tira, no to walisz z nim często kilkaset kilometrów. A może nawet i lepiej. Problemy są takie, że oni czasami słabo mówią po angielsku, ale ten akurat gada fajnie i to jest chyba jeden z niewielu, których naprawdę rozumiemy tak dokładnie, kierowców tira. Drugim problemem jest to, że oni jadą powoli, ale to też ma swoje zalety, bo możesz wtedy podziwiać przyrodę za oknem. Przeważnie kierowcy tirów też są odpowiedzialni, oni nie chleją za kierownicą, więc to też jest bardzo duży plus. No i nie przekraczają prędkości, bo oni jadą tam swoje 80, 90 i cześć jak czapka, może 60, 70, tak. Przesadziłem, poniosłem. No i to też jest super. Oczywiście wtedy przemieszczasz się dłużej i cała podróż zajmuje więcej czasu, ale przecież podróż jest najważniejsza, a nie cel. Więc tej podróży, więc jakby podróż sama w sobie jest celem. Więc spędzanie czasu z takim kierowcą to jest fajna rzecz. I tutaj akurat ja osobiście chyba wolę, no nie powiem, że wolę kierowców tirów niż osobówek, ale ma to swój po prostu urok. Siedzisz wyżej, obserwujesz tą przyrodę tak fajnie z góry, a osobówką bardzo często po prostu zapieprzasz. Przecież zdarzało się, że waliliśmy 160, 140 tą osobówką i tutaj prawie nic nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Okej, przemieścimy się szybko z punktu A do punktu B, ale nie o to chodzi. Ten nasz wczorajszy kierowca, my z Maćkiem mieliśmy duże wątpliwości, czy wchodzić w tą relację jakoś głębiej, czy nie. No bo pił za dużo. Bo po prostu pił po drodze, a ja nie lubię generalnie jak ktoś pije. Sam już w ogóle nic nie pije, nawet okazjonalnie. A ja nigdy nie piłem. A Maciek nigdy nie pił, więc fajnie się bawiliśmy wczoraj. I jak to mówią, najlepsza zabawa jest wtedy, kiedy kończy się w najlepszym momencie i tak też się stało. Przenocowaliśmy, zregenerowaliśmy się, wyspaliśmy się, zaoszczędziliśmy pieniądze na noclegu. Jesteśmy gotowi do dalszej trasy. Wyszliśmy na ulicę, machnęliśmy parę razy ręką, od razu się zatrzymał. Drugi tir. Tak, to był drugi tir, który jechał, więc no, jak widzisz, po prostu działa to w ten sposób, że co ma być, to będzie. Jak to Maciek mówi, wystarczy puścić i wszystko popłynie. I tak to działa. Sprawdziliśmy to nawet nie kilkanaście, ale na pewno ponad 20, a jak nie więcej razy. Z jakiegoś powodu mieliśmy z nim nie jechać tam wokół tego kraju. Być może by się nachlał, tam gdzieś nas zostawił na pustyni albo rozpieprzył tą górę. Nie chcielibyśmy brać w tym udziału. Więc naprawdę wyszło super. I teraz z każdym kilometrem, który spędzamy z tym tutaj naszym nowym ziomalem, jesteśmy coraz bardziej utwierdzeni, że jest idealnie się wydarzyło. Nigdy się nie nastawiaj w podróży, że będzie jakoś, że będziesz mieć jakieś oczekiwania. Zupełnie nie wolno do tego w ten sposób podchodzić. Mamy czas, nie mamy pieniędzy, podróżujemy niskobudżetowo, ale ma być przygoda. Przygoda polega na tym, że nic nie planujesz i po prostu przyjmujesz rzeczywistość taką, jak ona jest. To jest najlepsze. Pierdzielają aż się kurzy, bo jak ktoś ma taki sygnał, no to my w środku się przestraszyliśmy. Ale patrz jak te krowy wyglądają, jak one są olbrzymie. Jakie rogi mają fajne. Normalnie wyglądają groźnie, podobają mi się te krowy. Francistown, dojeżdżamy do naszego miejsca, gdzie będziemy szukać kolejnego stopa. Ja się pakuję i zbieram.
Bo zawsze trzeba się ogarnąć przed wysiadaniem, przed wysiadką, żeby nie trzeba było blokować kierowcy. On często staje w miejscu, gdzie się nie da i trzeba to zrobić sprawnie. Main road is that Yeah, I see on the map, very close. Thank you, brother. It's perfect because we don't need to go to the town. Just go in that main road. Okay, and we go straight. There. Are you hiking over that side after this Okay. industrial? Okay. okay. There's a place to hike there. Thank you very much. It's very, very close. I'm looking on this building. Yes. Thank you very much. Thank you, You say. are our hero, saver. Thank you, say. Have a nice journey. Yes. Thank you. See ya. Słuchaj, no Botswana mnie zadziwia na każdym kroku. Jest tak bogato i tak po prostu nowocześnie. No zobacz, mijamy takie firmy jedną za drugą, dosłownie co chwilę. Patrz nawet na te samochody, to są naprawdę wypasione fury w miarę. Jak na afrykańskie warunki to nawet nie w miarę, tylko bardzo. Jest czyściutko, te budynki są zadbane, te firmy są solidne, a my idziemy na następną wylotówkę w tamtą stronę. Gość był nie dość, że miły, sympatyczny i fajny, to jeszcze tak nas wysadził, że mamy blisko do następnej wylotówy. Dzisiaj mamy w sumie długi kawałek do przejechania, bo nie wiem, z 500 km czy coś, a już przyjechaliśmy ze 100, więc jest zarąbiście. Tutaj pani przygotowuje ładnie miejsce i palenisko pod robienie kukurydzy. Drewno suche jak patyk, kamienie pod spód, żeby jej nie przepaliło, żeby trzymały temperaturę. Zobacz, pod spodem kamole, aluminiowe blachy, drewno, wszystko się będzie ładnie cały dzień tutaj kotłowało, gotowało. W garnku jest, nie będę dotykał, bo gorące. O, tutaj sobie robią, śmieją się z nas, że podróżujemy autostopem, że to niemożliwe, a my udowodniamy, że to jest możliwe. Na dworze ze 40 stopni już, chociaż jest rano. Tu zapieprzają. Pamiętaj, że jak łapiesz stopa, to najlepiej jest znaleźć miejsce takie, żeby oni mogli zjechać. Zobacz. Tu jest wprawdzie ciągła linia i jak przestrzegają przepisów, to dupa. No ale jak ktoś się postara, to się zatrzyma. Na pewno nie możesz przy jakichś krawężnikach, takich miejscach. Też jak jest z górki, tak jak tutaj, to jest do dupy miejsce trochę. Bo oni już z górki są mocno rozpędzeni. I zapieprzają i nie chcą wyhamowywać. Więc muszą się mieć gdzie zatrzymać, muszą gdzieś zjechać. Najlepiej w miejscu, gdzie zwalniają. No i najważniejsze, tam gdzie jest cień. Tutaj nie ma cienia, ale ja zaraz podejdę do pani i się tam przysiądę, bo jestem spalony tym słońcem. Mam tego słońca dość. Jesteśmy pełni dobrych humorów, bo jest za 10:10. To jest bardzo wcześnie. Jak na taką trasę, to możemy spokojnie jeszcze dzisiaj przelecieć stolicę, jeżeli by się udało. 500 km, jeżeli byśmy trafili szybką osobówkę, damy radę w jeden dzień. To pani, która sprzedaje kukurydzę i przygotowuje, chce być na filmie. No to jedziemy. Yeah, we're in Botswana. It's nice here. I have some people that are traveling, that are searching. You should explore with them, go with them. Have a nice journey, have a nice day. To jeszcze dostaniemy kukurydzę za darmo, coś czuję. Jesteśmy w restauracji, w takim fast foodzie, tutaj w połowie drogi. No pani po prostu zasuwa rewelacyjnie, wali 160-150 cały czas samochodzikiem, ale jest bardzo dobrym kierowcą. Zaprosimy ją na obiad, bo taką mamy zasadę, nie płacimy za transport, ale zapraszamy ludzi na obiad, jak oczywiście są fajni i jest chemia. Więc z tą panią fajnie nam się podróżuje i oto Jona. Hi guys. Yeah, we're just here. We're Mexican again, Mahalape. We're enjoying food, fried chips and chicken. Then we're good to go. Fajnie nam się z nią jedzie, no przerzuciła nas dzisiaj kawał drogi. No i też jest tak, że dzisiejszy dzień to w ogóle jakiś sukces za sukcesem, jeżeli chodzi o stopa. Rano momentalnie ciężarówka i podwiózł nas pan praktycznie na wylotówkę, więc do miasta się nie wbijaliśmy. To nie to, weź zobacz.
A teraz pani nas złapała, znaczy my złapaliśmy panią, zatrzymaliśmy i gonimy przez praktycznie pół kraju. Także chwila, moment i pokonamy tą trasę. Ona wprawdzie nas nie wiezie aż do samego końca, ale to jest i tak 90-80% trasy to jest bajka. Takim tempem wyprzedziliśmy wszystkich, którzy nas mijali i nie chcieli zabrać, także bomba i rewelacja. O, a to jest nasze jedzonko. Wszyscy dostali to samo. A, idziemy tam umyć rączki i będziemy wcinać. Jesteśmy w wiosce Bokka, właściwie takiej małej miejscowości, gdzieś jakieś 30 km od stolicy kraju i jest ośrodek, który de facto jest jakimś tam hotelem i kempingiem. Jesteśmy jedyni tutaj, więc mieliśmy dosyć dobrą pozycję negocjacyjną z właścicielem. Mamy bardzo niedaleko do stolicy, mamy kupę czasu i podjęliśmy decyzję, nie gonimy na pustynię, bo przejechać 1400 km w 2 dni to będzie urwanie głowy, my będziemy po prostu zblazowani. Nie są to temperatury na No, to nie są te temperatury. Dzisiaj mieliśmy skrajne, wyjątkowe szczęście z autostopem. Po prostu... Przejechaliśmy niecałe 500 i jesteśmy... Tak, przejechaliśmy niecałe 500 km, gdzie kobieta grzała 140-150 i było wygodne, fajne auto, a my jesteśmy zblazowani. Jakbyśmy trafili tira, bylibyśmy tutaj pewnie o 10-11 w nocy. A że trafiliśmy rajdówkę w czerwonym Suzuki, to dojechaliśmy dosyć szybko. Sprawa jest dosyć prosta, nie ma sensu gonić, troszeczkę wrzucamy na luz i się po prostu zrelaksujemy, zregenerujemy, poleżymy w basenie, połazimy nad jezioro. Jutro spróbujemy zwiedzić i pokazać Ci stolicę. No i mam nadzieję, że się spodoba. No, sam jestem ciekaw, jak stolica tego kraju będzie wyglądać, bo to jest absolutnie najbardziej nowoczesny, najbardziej czysty, najbardziej zadbany, najbardziej kulturalny, poukładany, ułożony kraj w Afryce, jaki ja w życiu widziałem. Trochę to przypomina, nie wiem, klimatem Wyspy Kanaryjskie, klimatem w sensie takim europejskim porządkiem. Ale trudno to w ogóle do czegokolwiek porównać, więc my jesteśmy pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem, jak to wygląda. Nie gonimy już, wystarczy. Po 1,5 miesiąca jesteśmy już zblazowani, przegrzani, przepaleni, spaleni słońcem, odwodnieni, no nie wiem, co jeszcze tutaj wymienić. Ale jest fajnie, jest wesoło. Dzisiaj jechałem koło tej pani, patrzyłem na jej kolor skóry i na mój kolor skóry i stwierdziłem, że jeszcze miesiąc i już będę wyglądał podobnie jak oni w niektórych miejscach. Ciekawe, jaki będzie poziom witaminy D3, jak wrócę, to sobie sprawdzę po tej eskapadzie.